Szanowni Państwo, Monika Słowińska, witam w Zdrowa TV. Dzisiaj moim gościem jest pani Danuta Dąbek, która jest dietetykiem klinicznym. Zainspiruje nas swoją historią, która ma swój happy end, ale być może przestrzeże i też jakby wyciągniemy pewne wnioski co do naszej diety, naszego zdrowia. Gościem oprócz tego i takim głównym tematem będzie zdrowa żywność i możliwości jej w ramach profilaktyki zastosowania. Dzień dobry, witam Pani Danuto. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę ponownie. króciutko opowiedzieć o swojej historii i jak to się stało, że po tym trudnym temacie tak pięknie Pani dzisiaj wygląda. Tak, dziękuję bardzo. I promienieje uśmiechem. Dziękuję bardzo. No tak, moje drugie ja to jest uśmiech. Natomiast po chorobie nowotworowej, z którą się zderzyłam parę lat temu, pozbierałam się właśnie dzięki zielonej żywności. I to mnie podniosło na nogach. To mnie, mogę powiedzieć śmiało, wyleczyło, mimo że to nie jest lekarstwo. Bo rokowania nie były zbyt Rokowania były beznadziejne. Lekarz mi bardzo małe szanse dawał. Więc ja się uparłam i powiedziałam, ja będę żyła. No i żyję. I na szczęście okazuje się, że wszystkie badania, które ostatnio robiłam, nie mam żadnych nawrotów, nie mam żadnych przerzutów, które już były, ponieważ miałam przerzuty w węzłach chłonnych. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć śmiało, że jestem czysta, wolna i zdrowa. Czyli jakby zielone stosowanie zielonego w Dokładnie, pożywieniu. zielona krew roślin mnie dokładnie. wyleczyła, bo zielona krew roślin to jest nic innego jak nasza krew, tylko zamieniona po prostu Na jakie przypadki, atomami. jakby przede wszystkim dlaczego jest tak wspaniała i tak korzystnie wpływa na nasze zdrowie? Czym jest zielona żywność wysycona? I na jakie przypadki rekomenduje Pani też jęczmień i chlorellę? Przede wszystkim powinni zacząć już ludzie zdrowi, żeby nie było choroby. W ramach profilaktyki. W ramach prawda? profilaktyki, ponieważ tak, jęczmień odkwasza, oczyszcza, odżywia. On wzmacnia nasz organizm, bardzo mocno uzupełnia nasze niedobory witamin, makroelementów, aminokwasów, czyli tego białka. I tak samo chlorella. I połączenie jednego i drugiego daje przeogromne rezultaty zdrowotne. Możemy sobie pomóc przy refluksie, przy cukrzycy, przy łuszczycy, przy nowotworach, przy każdym schorzeniu, jakkolwiek go nie nazwiemy, bo choroby nazwali ludzie, lekarze, musieli to jakoś odizolować jedną chorobę od drugiej, tak, czyli grypa od anginy i tak dalej, bo różnią się symptomami. Natomiast tutaj zielona żywność działa na każdym obszarze. Bo każda choroba przede wszystkim Zaczyna się od jelit, zaczyna się w układzie trawiennym. Jeżeli mikrobiota jest niewłaściwa, jest zakwaszona, bo się przejadamy mięsem, słodyczami, serami, glutenem, tak? Co robi gluten? Glu po angielsku oznacza klej, a co robi klej? Zakleja. Jeżeli mamy zaklejone jelita, to tak zobrazuje. To jest taka trawka, te kosmki jelitowe w naszych jelitach to jest taka trawka na łące, która pod wpływem wiatru faluje. Wyobraża Pani sobie to, prawda? Ja często chodzę na spacery, więc widzę to niejednokrotnie. I Też mieszkam na wsi. O, dobra. No i ta trawka falująca wychwytuje z naszego organizmu te wszystkie makroelementy, witaminki i tak dalej. Jeżeli my zjadamy niewłaściwe pożywienie, jeżeli mamy zaklejone jelita, to nasze organy są mega głodne. One są naprawdę w fatalnym stanie. I od tego, jeżeli ten stan jest permanentny, przeciąga się długo, to niestety zaczynają się choroby. Zaczynają się niewinnie, od jakiegoś pobolewania. Dzisiaj jest, przez miesiąc, później nie ma, później znowu coś tam jest, a czasami niektóre choroby wdają się po prostu tak cichutko, się skradają, ale nasz organizm daje nam sygnały po języku. Jak ja codziennie rano wywalam język przed lustrem i oglądam z jednej, z drugiej strony, czy jest nalot, czy go nie ma, jak jest dużo nalotu, to nie jest dobrze, jak jest kolor inny, jak są falbanki po boku, więc to tu akurat z medycyny chińskiej. Natomiast skupmy się może na tym jęczmieniu i chloreli, bo ja się rozpędzę i zaraz będę mówiła o 10 różnych rzeczach. Na jakie właśnie przypadki, nie? Bo jakby też lubimy
takie życie trochę na skróty. Tak. Więc myślę, że jak ze swojego doświadczenia powie Pani, bo już jak wiem, setki osób dzwoni, prosi o pomoc z konkretnymi przypadkami, to żeby tą drogę skrócić, właśnie jakby mogła Pani powiedzieć, na jakie przypadki, w jakich sytuacjach, jaki mniej więcej jest czas, powiedzmy, rekonwalescencji, w tym sensie, że od rozpoczęcia takiej zielonej kuracji, kiedy zaczynamy odczuwać efekty. To jest bardzo indywidualne, więc przede wszystkim tak, zieloną żywność możemy jeść, bo to jest żywność. Możemy jeść ją bezterminowo, czyli możemy ją zacząć w każdym momencie. Zaczynamy zawsze od mniejszych dawek, od mniejszej proporcji, mniejszej porcji, a dopiero potem ją zwiększamy. Kurację ja zawsze dzielę na 2 etapy. Pierwszy etap to jest kuracja profilaktyczna, ona trwa około miesiąc i później wchodzimy w kurację terapeutyczną i to już jest praktycznie dożywotnio. Tak długo jak chcemy, jak organizm będzie nam pozwalał, bo to jest, tak jak mówię, żywność. My żywność jemy od pierwszego dnia naszych narodzin, więc to jest żywność, to nie jest suplement, to nie są tabletki wyizolowane. A można je przedawkować? Nie ma takiej opcji. Jak pijemy sok z marchewki czy z buraczka, czy jesteśmy w stanie go przedawkować? No nie. Skończy się tylko rozwolnieniem i tylko tyle. Także tutaj nie ma możliwości tego przedawkowania. Stosujemy to w zależności od tego, kto ile waży, od zmian w organizmie, czyli tych ognisk zapalnych, więc możemy to stosować naprawdę bardzo długo. Kto może to stosować? Dzieci, dorośli, osoby, seniorzy, sportowcy, kobiety karmiące, kobiety w ciąży. To jest tak bezpieczne, że dzieci nawet półroczne bardzo bezpiecznie mogą stosować te produkty. I ja bym chciała tutaj poczęstować ja Panią, tak, bo już tutaj przygotowałam, zaraz pokażę, jak to w ogóle się robi, bo to jest naprawdę moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo dobre. I ja to stosuję już od ponad 5 lat. Proszę zauważyć, że to ma bardzo ładny kolor. Tak. Na Butelkowa zdrowie. zieleń na Butelkowa zieleń, tak jest. Jest Zapach to, mi też pasuje. jest to smakiem przypominające mleko generalnie, jest takie słodkawe, natomiast Zaraz powiem. składem przypomina witaminami pokarm matki karmiącej. Także Super tutaj orzeźwiające. to jest bardzo dobre. I teraz taki napój możemy wypijać, taki koktajl w połączeniu właśnie z chlorellą możemy wypijać 2 razy dziennie. Czyli Zamiast to śniadania sobie i też zamiast możemy kolacji. chlorellę rozpuścić? Nie, chlorella jest również pod postacią proszku, tak jak jęczmień, bo jęczmień wygląda właśnie w ten sposób. I proszę pamiętać, że różnica pomiędzy tym, który kupujemy w sklepie, jest przeogromna. Dlaczego? Bo w sklepie, czy to w Rossmanie, no nie będę tutaj reklamować żadnych sklepów, nie będę robiła tutaj żadnej reklamy, w sklepach generalnie mamy dostępne zmieloną, wysuszoną trawę z jęczmienia. Człowiek trawy nie powinien jeść, tylko ją pić, czyli wyciśnięty sok. Co robi trawa, takie siano? Ono przecina nasze kostki jelitowe, rozszczelniając nam jelita, tworząc po prostu z czasem ogromne szkody, ogromne spustoszenie. Dlatego, że celuloza, która tam jest zawarta, to właśnie ona, my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby jeść trawę, bo gdyby tak było, to zamiast do marketu byśmy poszli na pole i jedli trawę. Taniej by nas to wyszło. Myślę, że rolnicy by już na tym zarobili, bo by wpuszczali pojedynczo. Natomiast my trawy nie jemy, my możemy ją pić. Także taki sok zawiera wszystkie potrzebne nam witaminy. Począwszy od witaminy A, ja tutaj sobie przygotowałam taką ściągę, żeby się gdzieś nie pomylić, więc mamy witaminy B1, B2, B3, B6, czyli wszystkie z grupy B. A jak to się proporcje zachowuje? W jednej takiej łyżeczce, ja zaraz pokażę, jak to się też przygotowuje. W jednej takiej łyżeczce mamy ogrom tych witamin i tutaj jest właśnie wszystkie witaminy z grupy B, mamy witaminę C, mamy witaminę E, mamy witaminę K,
A, czyli cały adek, mamy wszystkie minerały, mamy A skoro aminokwasy. adek, a są to witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, Oczywiście. to czy na przykład wskazane byłoby dolać odrobinę Nie ma jakiejś takiej potrzeby, oliwy, dlatego nie? że jeżeli połączymy to z chlorellą, chlorella ma odpowiednią ilość tłuszczy, śladowe ilości tłuszczy, więc połączenie Ale tego wystarczającą, jest tak? wystarczające. Ja sobie taki koktajl codziennie rano wypijam, cały taki właśnie bidon, na wieczór drugi, czasami jeszcze trzeci. Ja wsypuję do niego przeogromne ilości. Jak ktoś spróbował kiedyś mój, to powiedział, że to jest takie mocne, ale mocne. Tutaj zrobiłam takie delikatne, bo jest orzeźwiające, prawda? tak, Można bardzo to smaczne. wymieszać z sokiem jabłkowym, pomarańczowym, jakimkolwiek, wyciśniętą marchewką, zblendowane warzywa, owoce, więc to można pić naprawdę. Dla dzieci, prawda? Żeby jest trochę zmienić fantastyczne, tak. im smak. Ja pamiętam, jak synowi podawałam różnego rodzaju specyfiki, to mówiłam na przykład, że zielone, bo z wyciśniętego kiwi. I on jak kiwi, to on To wszystko wypił. połykał. Tak, Tak. nie było problemu. Tak, dzieci nie lubią zielonego koloru. Ja wiem po swoich wnuczkach, że jak widziały taki kolor, to babcia nie. Ale się nauczyły. W każdym bądź razie, a ja teraz podam jeden przykład jednej osoby, w której rodzinie 2 dzieci, 7 i 3-latka, jedno pije zielone i je chlorellę, a drugie dziecko nie chce. I teraz w styczniu miały tego roku ospę. To 7-letnie dziecko, które pije od urodzenia praktycznie, bo miało pół roku, jak zaczęli to podawać. Dziecko miało ospę, dosłownie 3 krostki, 3-4 dni w domu i do widzenia do szkoły, czy tam do przedszkola. Wszystko zeszło. 3-letnie dziecko, siostra młodsza, która nie chce w ogóle patrzeć na kolor zielony, nie chce jeść brokułów, niczego. Ospę miała, w tak ciężkim była, że tak mogę powiedzieć, stanie, była wysypana wszędzie, od stóp do głów, nawet na podeszwach miała, już nie mówiąc o narządach rodnych, i dziecko leżało z gorączką prawie 2 tygodnie. Więc różnica pomiędzy tym, jak to przyjmujemy, a tym, jeżeli nie przyjmujemy, jest przeogromna. Ja powiem tak, od 3 lat w ogóle nie choruję, nie mam kataru, kaszlu. Czyli odporność kompletnie. wzmacnia, prawda? Odporność mi się na tyle wzmocniła, że przy badaniu na przykład witaminy D3, którą jeszcze dodatkowo też suplementuję, ale pomaga mi właśnie zielone, lepiej ją przyswajać w organizmie. Z 25 w tej chwili mam ponad 100, więc odporność mam naprawdę na wysokim poziomie. Kiedyś, jak byłam po chemii, ktoś mógł kichnąć i ja mogłam po prostu z tego powodu zejść. Ale dzisiaj jestem bezpieczna i wiem, bez maseczki mogę chodzić. Tak. Tak, także... Bo oczywiście wirusy, bakterie, prawda, choroby są między nami i to Oczywiście. jest naturalne, że w danej populacji co dany okres my będziemy chorować. Natomiast w zależności od tego, jak się odżywiamy, jak dbamy o nasz organizm, jaką higienę życia prowadzimy, chociażby w kontekście snu, im wyższa jest odporność, tym łatwiej nam jest znosić choroby, znacznie Zgadza się. krócej, szybciej się, i prawda? lżej, przede wszystkim lżej. Tak, i teraz właśnie odnośnie snu, to też jest bardzo ważne, żebyśmy się wysypiali, bo ta higiena snu jest bardzo istotna. Tak. My gęsto jeszcze przed pójściem spać, komórka, laptop, telewizor, naświetlamy się, a potem nie możemy zasnąć, albo nie możemy spać, przebudzamy się w nocy. Więc te wszystkie czynniki mają przeogromny wpływ. Ale teraz właśnie jeszcze wracając do chlorelli, bo o tym jeszcze nie powiedziałam, to ona jest równie bardzo bogatym źródłem aminokwasów, białka. Ona w 100 gramach ma 60 gram białka. To jest bardzo dużo. Czyli dla wegetarian, To jest wegan, prawda? petarda. Ja znam człowieka, który jest w MMA, tak? Ten strongmanem. tak. I on jest wegetarianem i on po prostu tego pochłania wielkie ilości. Ale gdyby Je go trawę. pani zobaczyła, dokładnie, a co robi koń? No tak. A co robi krowa? Tak. Są ogromne, mają siłę, Oczywiście. a jedzą tylko trawę, tak? Także tutaj po prostu to jest tak niewinnie wyglądające, a naprawdę to jest taka bomba witaminowa. Ja to nazywam eliksir życia i eliksir młodości. Dzięki temu wyprostowały mi się wszystkie zmarszczki. Dzięki temu zęby,
które miałam podsłaniane przyszyjkowe, wszystko mi się zaczęło normować. A od czego się bierze kamień, od czego się bierze właśnie to odsłanianie szyjek przyzębowych? Właśnie od zakwaszenia organizmu. Więc nie jedzmy cukru, nie jedzmy mąki, nie przesadzajmy z tymi ilościami i odstawmy nabiał, tak? Ale słodki. Tam jakiś twaróg, najlepszy Raz na kozi, jakiś bo czas, kozina, tak. koza też nie jest w stanie przez jej mleko przejść metale ciężkie. To jest też taka ciekawostka, że koza, przez jej mleko nie przechodzą metale ciężkie. Także spokojnie i bezpiecznie możemy spożywać mleko kozie, ale też mówię, nie przesadzajmy. Także jest tyle ciekawostek różnych, które mam w głowie, ale z braku czasu na antenie nie jestem w stanie tego wszystkiego opowiedzieć. Ale można Panią znaleźć na stronach internetowych, na YouTubie i tam te wszystkie ciekawostki na YouTubie wysłuchać. pod moim nazwiskiem Danuta Dąbek można mnie znaleźć, na mojej stronie internetowej www.jęczmień.bio. Pokażmy jeszcze na zakończenie, jak przygotować ten cudowny eliksir. Tutaj mamy zieloną krew. Tak jest, zieloną krew roślin. Tutaj mam wlaną około mniej więcej szklankę wody. Wsypię łyżeczkę, żeby pokazać. Wsypujemy taką najczęściej łyżeczkę jęczmienia, łyżeczkę chloreli. Tutaj była troszkę mniej, więc dosypię. Ponieważ chlorella również występuje w proszku, tak samo jak i jęczmień. On jest również w pastylkach. I teraz jeszcze tylko powiem o składzie, że tutaj jest 100% czystego produktu. Tu nie ma żadnych domieszek, zbrylaczy, utwardzaczy. Te pastylki, bo to są pastylki, bo to jest bez żadnych dodatków, tu nie ma otoczki żadnej, tu nie ma zbrylaczy, utwardzaczy i to jest proszek pod ciśnieniem sprasowany. Więc tak samo nie wzięłam dzisiaj, bo po prostu nie miałam, nie zdążył kurier dojechać. A jak on jest jeszcze suszony? To jest jakiś proces liofilizacji? To jest wyciskany sok z bardzo młodej trawy jęczmiennej. Ten sok rośnie, ta trawa rośnie w Stanach Zjednoczonych bardzo wysoko, 1620 metrów nad poziomem morza, w polodowcowych jeziorach i ta trawa jest ścinana, kiedy ona jeszcze w niej nie jest zawiązane kolanko glutenowe, więc alergicy jak najbardziej, osoby z celiaką, wszystkie osoby, które nie tolerują glutenu, bo tutaj glutenu po prostu nie ma, więc mogą to spokojnie i bezpiecznie spożywać. Wszystkie choroby, jakkolwiek je nazwiemy, wszyscy mogą spożywać zieloną żywność. Ona jest naprawdę bardzo bezpieczna. Tyle tylko, że trzeba dostosować odpowiednio dawkę, porcję do danej osoby. I tutaj ja to może pokażę, powinnam w shakerze to zrobić, ale to się tak pięknie rozmiesza, że tutaj naprawdę nic nam nie zagraża. Można Fajnie się rozpuszcza. Tak, to się pięknie rozpuszcza, dlatego że to jest sok. I teraz ten sok, ta trawa, jak jest wyciśnięty z niej sok, on przechodzi przez odpowiednią taką tubę, maszynę. Nie widziałam tego na oczy, z opowieści właściciela firmy wiem, że to przechodzi właśnie przez tą maszynę. Ten sok jest w bardzo niskiej temperaturze suszony, bo temperatura to jest 31 stopni, tak żeby nie zabić witamin, mikroelementów, aminokwasów. I to jest właśnie sproszkowane w ten sposób. I zanim przyjdzie do naszego kraju, bo to jest w Europie generalnie rozprowadzane, ale tylko w Polsce, w Czechach, na Słowacji, to zanim to do nas przyjdzie, to jest 4-krotnie, a nawet i niejednokrotnie 6 razy badane przez służby, czy nie ma tam zawartości metali ciężkich, czy nie ma tam jakichś pestycydów. Nigdy, od 22 lat firma jest na rynku i nigdy się nie zdarzyło, żeby mieli jakiekolwiek jakościowy problem. Tak, dokładnie. Także zachęcam właśnie dlatego do tego, ponieważ to jest naprawdę czyste. Poza tym ma wszystkie certyfikaty czystości. To jest produkt, którego nie dostaniemy w sklepie, nie dostaniemy go w aptece, nie kupimy go w sklepie ze zdrową żywnością, ponieważ producent nie chce tam tego wstawiać ze względu na to, że każda osoba, która się zgłosi do mnie, czy do osób, które ze mną współpracują, będzie mogła nabyć ten produkt i będzie mogła się bezpiecznie odżywiać i będzie miała po prostu opiekę. Ale też pewność jakości, prawda? Bo jakość jak najbardziej, w 100%. Czasem się pojawiają takie eliksiry zaraz w kontekście biznesowym,
prawda, podróbki ludzie tworzą i to jest jakby niebezpieczne, a tutaj no, mamy pewność przede wszystkim jakości. Tak? Proszę zobaczyć, I jaki to co jest widać. kolor. To jest jaki kolor, prawda? Bardzo często ludzie mi wysyłają zdjęcia trawy, którą kupują w sklepie, na przykład tam, nie wiem, w sklepie ze zdrową żywnością i na dnie jest tyle mułu. To wygląda jak kawa z fusami, a czy tutaj jest jakikolwiek No fus? tak. Nie, tu nie ma 100% do niczego. wypicia. To jest po prostu rozpuszczony, sproszkowany, wysuszony sok. I tak samo chlorella, ona jest Naprawdę pyszne. dobre, prawda? No. A jeżeli dodamy do tego odrobinę marchewki, to jest po prostu napój bogów. Jeżeli któryś z panów nie chce mieć kaca, to bierzemy garść tego przed imprezą i po powrocie i rano wstajemy bez bólu głowy Tak. i bez efektu dnia wczorajszego. Ale co to robi jeszcze z ludźmi? Rzucają palenie, odzwyczajają się od cukru, ponieważ organizm jak się odkwasi, to on To woła nie nie, chce. on nie Tak, chce tak, tego. tak. Więc ludzie niejednokrotnie źle się czują, jeżeli zaczynają wracać do nałogów. Ja nigdy nie byłam specjalnie kawoszem, ale w tej chwili kawy nie potrzebuję, bo zamieniłam kawę na trawę. I tylko tyle. Super. Zamieniajmy kawę na Na trawę. Na zdrowie. Bardzo dziękuję Pani Danuto. Dziękuję serdecznie.